Cześć. Chyba maszyna ruszyła. Dajcie znać proszę, czy mnie słychać i czy mnie widać. Cyk, cyk, cyk. Teoretycznie powinno być. Dobra, tu coś widzę, więc raczej jest. No. Dzień dobry. Kogo my tu mamy? Mariusza, Waldka, i Angelikę. Siemaneczko wszystkim i tym, którzy przyjdą za chwilę. Czwartek, godzina 19, kanał Rynki na Poziomie, czyli będziemy mówić głównie o DML-u, o poziomach DML. Trochę się dzieje, fajnie to wygląda. Druga rzecz, pokażę w sumie to takie, widzę, że znowu mi się rozjeżdżają te nasze spotkania wtorkowo-czwartkowe, bo we wtorki dla osób, które nie bywają u nas zbyt często, we wtorki spotykamy się na kanale Magic on Charts, i mamy tam mówić, przynajmniej tak planowo było, o metodologii, o piramidzie wiedzy MMD. No a w czwartki spotykamy się, żeby mówić o DML-u. No i teraz to wszystko się przeplata. Znaczy przeplata się w tym sensie, że MMD się przeplata z Okurą i z DML-em. Wcześniej tylko z DML-em, teraz dodatkowo z Okurą. No i w DML, chcąc nie chcąc, też się przeplata z Okurą i też się przeplata z MMD. Co ciekawe, jest jeszcze, witamy kolegę Marlo Obi z 8, cześć. Mamy dodatkowo nową rzecz, dla mnie nową, bo z zupełnie nowym podejściem do statystyki, czyli związanej z MMD, czyli podejście Krzyśka. Nie wiem, czy Krzysiu dzisiaj będzie, czy nie, ale mogę Wam nawet, słuchajcie, przeczytam Wam coś, bo jak wiecie, mamy tam taką małą grupkę zamkniętą i na tej grupie dostałem w oparciu o badania Krzysztofa dostałem takie info. Poniedziałek, środa. Środa, sesja europejska. I tam były pierwsza godzinka na buy, druga na sell, trzecia na sell, czwarta na sell, piąta na sell, szósta na sell. Kurde, aż tyle tego było? A nie, aha, tu jest, dobra, to tu jest, widzę, i europejska, i amerykańska, ale podsumowanie jest takie. Sesja europejska zamknięta, 5 pozycji, 3 razy TP, 2 razy break-even. I teraz chcę Wam tylko powiedzieć, że tam było złoto, tylko i wyłącznie złoto. Dlatego twierdzę, że Krzysio, jak skończy swoją robotę robić, to ja go będę namawiał, żeby on odpalił po prostu jakąś swoją stronkę, bo chłop się napracował i to naprawdę się napracował z tą statystyką. Ja takich możliwości od razu przyznaję, jak szukałem modeli statystycznych, tak wiecie, na piechotkę, a potem ręcznie gdzieś tam i tak dalej. Takich możliwości, jak są dzisiaj z użyciem sztucznej inteligencji, kiedyś nie było. Więc trzeba to budować, ale, i to też ważne, żeby zadowolić się setupami, już nawet we wtorek Wam mówiłem, 600 punktów. Te, które były setupy, o których Wam mówiłem, te na sesji europejskiej, 5 setów, to tam było na 300. Niewiele na złocie, ale właśnie chodzi o powtarzalność. I tam było coś takiego, że były 3 na 300, a te dwa, które były na BE, to przestawiało się na break-evena, kiedy mieli 250. Więc po prostu była cofka, wbiło się na BE. Więc gdyby to zamknąć z ręki, tak jak mamy przy Okurze chociażby, żeby zamykać z ręki, to, no mój Boże, kurde, zebrać 100 pipsów na złocie, gdzie wszystkie te skuteczności miały w około 100. Cześć Krzysiu, no właśnie, o tobie mowa. Więc grubo, naprawdę grubo, więc trzymam kciuki. Być może, czy u Was jest transmisja? Nie wiem, u mnie jest chyba. Mam nadzieję, że... bo ja tu sobie gadam, a nikt mi nie potwierdził, że mnie widać i słychać. No właśnie. Znać, czy mnie widać i słychać. Bo ja tu gadam. Tutaj mam podgląd. Teoretycznie jestem. Transmisja trwa. I wyświetlenia są 3, czyli ktoś to chyba widzi. No i nie mam żadnej informacji, że mam za mały transfer.
Widać i słychać. No dobra, no to Jureczku, dziękuję. To w takim razie coś nic nie ma. To u Waldusia. Walduś, to u Ciebie. To już wpisuję. Waldku, to u Ciebie. Widać i słychać. No dobra. Słuchajcie, czyli... Ewunia jeszcze jest. Cześć Ewuniu, hejka. Czyli widać i słychać. Dobra, to u Waldusia coś jest, musisz mieć tam coś z netem. Także lecę dalej z tematem. Dobra, więc nie wiem, czy coś jeszcze chciałem poopowiadać, czy nie. Na pewno będę trochę mówił o kurze, ale chcę pójść najpierw do Nasdaqa, bo myślę, że jesteśmy w ważnym miejscu i Wam pokażę coś. Cyk, tylko muszę tutaj przejść i już chyba będziecie widzieli wykres. To jest Nasdaq. Nie wiem, czy pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że tam 21,59 na Nasdaqu bardzo ładnie zrobiona i warto ją sobie zaznaczać. Normalnie tym wskaźnikiem BTZ-owym dostępnym z MMD na stronie Magic on Charts. I teraz tak, zobaczcie, tu też właśnie była taka ciekawostka, że o godzinie tam 3 czasu brokerów cypryjskich, czyli w Polsce o 2, bardzo często ta cena jest dokładnie na tym samym poziomie jak na 21,59. Nie zawsze, ale spójrzcie, że tutaj też była próba zejścia. Nie zmienia to faktu, że ta 21,59 to jest jedno, ale od 2 dni mamy na Nasdaqu jazdę z deltą wolumenową ku górze. I teraz to, co się wydarzyło dzisiaj, to zobaczcie, tu jest zjazd na sesji europejskiej, a Ameryka zaczyna to wykupować. Więc zrobimy M5, żeby to było trochę lepiej widać. Zobaczcie. Ten kawałeczek, ten mały kawałeczek, tutaj ten, było, czekajcie, powiększę, tu był zjazd w dół, tutaj na takim małym tutaj na cenie, tu jest cena, na dole jest delta wolumenowa. I zobaczcie, od tego momentu, cyk, na tym kawałeczku było kupowanie, po czym cena zjechała wybijając, tutaj robiąc jakąś tam śmieszną korektę na delcie wolumenowej, no i potem właściwie to wszystko tutaj było kupowane. Kolejny dzień, tutaj były jakieś zabawy, prawda? To pewnie ci z Was, którzy na Nasdaqu siedzą, to widzieli, co tam się na cenie działo. Później wieczorem, i to ciekawe, bo były wystąpienia i to ważne, a cena tego nie odzwierciedliła. I teraz mieliśmy baje, czy zakupy może, a cena sobie schodzi. Dlatego ja na tą chwilę, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, ale jakby dzielę się swoimi spostrzeżeniami, ja na tą chwilę chciałbym dojechać tutaj, czyli nad wczorajsze szczyty. I koniec. Tam mam swoje take profity. Będę naprawdę zadowolony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poobserwujemy. Trochę się martwię, w sensie, że nie ma jeszcze setów na Nasdaqa, ale będą, bo kolejne sety już są robione i to na wersję 1.28, zaraz o tym powiem, przez AI będą dostępne na okurra.com. Więc tak wygląda Nasdaq. Waldek pyta, czy Edziu już pojedzie w końcu na dół. Wiesz co? Możemy zajrzeć, czekaj, ty gdzieś tam miałeś tego Edka, tu. No to tu jest na Edku. Przepraszam, delta wolumenowa, ale nie podejmuje się tego, żeby ją tutaj interpretować. Tak jak możemy o ropie trochę porozmawiać, możemy porozmawiać o Nasdaqu, o złocie i tam ta interpretacja z mojej strony jest w miarę trafna, tak tutaj nie rozumiemy się z tym wykresem, ale bardzo proszę, tak jak widzisz, tak wygląda. No i tu wygląda mniej więcej tyle, że jeżeli by się tego trzymać, że tutaj od wczorajszego wieczora już tutaj na Edku była sprzedaż. To tylko tyle mogę Ci, Walduś, powiedzieć. Dobra, lecimy dalej, skoro jesteśmy już na tym.
na wolumenie, to zanim przejdę do DML-a, to jeszcze Wam tylko powiem szybko o tym, o Okurze. Okura w tej chwili dostała jeszcze, więc tak, dostała w ogóle system płatności. Z tego się bardzo cieszę. I to jest tak, że to jest 30, o tym mówiłem, że to jest 30 funtów. Fakt faktem, że na tą chwilę panele, czyli wskaźnik baton i wskaźnik global są za free. Mówiłem, że one będą tam z jakąś drobną odpłatnością. Ostatecznie zapadła decyzja, że one zostają jakby nieodpłatne, wszystkie wskaźniki są nieodpłatne, tylko i wyłącznie Okura jest jakby płatna. No, ona tam będzie miała jeszcze w sobie pewne dodatkowe rzeczy, ale tak czy inaczej to jest jakby subskrypcja, która daje dostęp do Okury netto. To też jest ważne, że ponieważ Okura jest projektem międzynarodowym, to wszystko są ceny netto i w każdym kraju, w tym również w Polsce, niestety do tego trzeba doliczać VAT. Inaczej tego nie przeskoczymy, żeby to miało ręce i nogi. Niestety pewnie w większości sklepów, jeżeli gdzieś tam widzieliście, to też to tak wygląda. Znaczy są ponoć różne modele. My zdecydowaliśmy, że pójdziemy niestety w tym kierunku i koniec. Możemy wystawić fakturę na oprogramowanie, jeżeli ktoś chce. I teraz tak. To jest jedno. Dwa, tu są też ziarenka. Nie są jajka, tylko są ziarenka. Stwierdziliśmy, że jajka, nijak się to nam idziemy w kierunku ziarenek, takie symboliczne. Te ziarenka, które ta nasza Okura zbiera. Więc tak to wygląda. Tu jest akurat subskrypcja, którą aktywowałem sam, więc ona mi tutaj pisze, że ja już mam tą aktywowaną 18 września i tak dalej. I teraz, gdzie idziemy dalej? Zobaczcie, w edukacji na samym dole, na tą chwilę, no bo nie chcieliśmy robić zakładki warsztaty, są warsztaty. I 29 sierpnia o godzinie 10 czasu polskiego robimy spotkanie z Okurą. I teraz uwaga, to jest ważna rzecz. Po pierwsze jest tam 19 osób. No ja już sobie to miejsce jakby zarezerwowałem po to, żeby przećwiczyć model. Macie dwie możliwości. Jeżeli macie ziarenka, a prawdopodobnie macie, bo Wam je przynajmniej kiedyś tam doładowywałem, więc większość z Was je ma. Możecie sobie dostęp do tej sesji albo wykupić, albo jeżeli macie ziarenka, no to kupić to za te ziarenka. A jak Wam ziarenek brakuje, no to po prostu dokupić sobie odrobinę ziarenek no i kupić za ziarno. Więc zapraszam. Co będzie? Będzie przede wszystkim wersja 1.28 i będziemy już bardzo konkretnie pracowali nad setami. Jeżeli tylko macie czas, ochotę, serdecznie zapraszam. Nie będzie 6 godzin jak poprzednio, bo nie będzie całej części tej podstawowej o funkcjonalnościach Okury. O funkcjonalnościach Okury będzie, słuchajcie, tutaj moje warsztaty, będzie można, wszyscy, którzy byli na warsztatach, będziecie mieli dostęp, tutaj do tego, Okura Online z 1 sierpnia. Jak byłeś na warsztacie, to będziecie mieli po prostu materiały z warsztatów, to są te 2 filmiki, do tego dojdą jeszcze sety, te, które tam mieliśmy, dojdą do tego też prezentacje. W sumie to wszystko, co kiedyś było na dysku Google, no to osoby, które nie brały udziału w tym naszym spotkaniu i w tych spotkaniach stacjonarnych, które były w Poznaniu i w Łodzi, będą mogły za 100 funtów kupić sobie po prostu dostęp do tych archiwów i koniec. No i wtedy też dostęp jakby do tego spotkania naszego, które będzie spotkaniem dla 20 osób. Nie chcę robić tego więcej, bo w tej formule, którą robimy to właśnie na te 20 osób, bardzo dobrze nam się to sprawdzało. Więc robimy to na Google Meeting, więc każdy może zapytać. No, jest forma taka właśnie ciekawa, forma dyskusji. Serdecznie zapraszam. To mamy tu, czy coś tutaj jeszcze było? Subskrypcje, tak, już subskrypcje są. No, ja ją jakby tutaj już kupiłem, więc nie ma tematu. No, w sensie nie ma tematu, że nie ma mi tutaj guzika, że można sobie tą subskrypcję nabyć. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli nie macie punktów, tych, które kiedyś tam Wam dodawałem, i kupicie subskrypcję, to z automatu w ramach subskrypcji, to jest chyba nawet tutaj w tej edukacji, przepraszam, to nie tu,
w tych warsztatach to jest chyba nawet tutaj gdzieś zapisane. No generalnie tak, że Twoja subskrypcja obejmuje i już nic nie płacisz. Czyli jeżeli ktoś będzie miał subskrypcję, to wjazd na to spotkanie sobotnie za tydzień będzie miał za free. Tam tylko po prostu trzeba kliknąć, że rezerwuje sobie miejsce. No, tak jak mówiłem, nie chcę mieć więcej niż 20 osób. Więc to tylko tyle a propos okury. Jest dobrze z tą okurą. Jak do tego dołożymy statystykę, to będzie dużo, dużo lepiej niż dobrze. I teraz tak, przechodzę do DML-a. Pytań więcej z Waszej strony nie widzę, ale dobra. Lecimy. Australijczyk. Gdzieś tam miałem niżej jeszcze, znaczy później coś do zaznaczenia, ale dobra, pojedziemy po kolei. Gdybyście mieli pytania do konkretnych par walutowych, to będę na nie odpowiadał. Co mamy na Australijczyku? Na Australijczyku byliśmy 2 dni temu, widzieliśmy się 2 dni temu, tak, czyli tutaj we wtorek. Też rozmawialiśmy o tej sytuacji i wtedy ten Australijczyk gdzieś był tam na dole. Założenie było proste, mieliśmy wrócić tutaj, z dużym prawdopodobieństwem tutaj. Co potem? Nie wiem, nie wiem. Wiem tylko, że po prostu są powtarzalne modele, powtarzalne schematy i tyle. No i takim powtarzalnym schematem było raz, zjazd do tego miejsca, tak? Minimum do tego, bo przypomnę, poziomy Sky Blue, dzienne wsparcia i opory, one mają takie 4 kreski, cena powinna się poruszać pomiędzy tutaj tym poziomem, a tym poziomem. Statystyka mówi, że poruszamy się pomiędzy tymi 2 wewnętrznymi kreskami. I tylko tyle. Te jasno-niebieskie, czyli Deep Sky Blue, mówi nam tyle, że to jest wsparcie. Jeżeli cena wtedy, kiedy kreska jest ciągła, spadnie nam poniżej, powinniśmy do takiego poziomu wrócić. Oczywiście, skoro to jest wsparcie, bardzo często ruch się będzie zaczynał w okolicach tego poziomu. Jeżeli on będzie przebijany, tak jak tu, powinniśmy do niego wrócić. No, w szczególności powinniśmy do niego wrócić tam w okolicach zakończenia. No i tak się nudnie, bo nudnie, ale tak się właśnie dzieje. Tu mieliśmy tylko trochę pod spodem, jazdę do góry i zobaczcie, taka ciekawostka. Na samym końcu cena była w tym miejscu i potem już mogą jechać gdzie chcą. Zobaczymy, jak długo będzie ta kreska ciągła. Dlaczego? Dlatego, że to jest poziom, dopóki on jest ciągły, on powinien być raczej rozliczany. Czyli jeżeli ta kreska tutaj nam się utrzyma dłużej, to ten powrót będzie bardzo, ale to bardzo prawdopodobny. On będzie prawdopodobny jeszcze z innego powodu. Będzie prawdopodobny dlatego, że tu jest poziom Sienna, ten. I ta Sienna jest, czyli swój początek ma bardzo blisko ceny. Więc ten poziom jutro do godzin popołudniowych raczej będzie retestowany. Chcę Wam, ważna jeszcze rzecz, która mi się przypomniała. Słuchajcie, bo to jest, sorry, okulary mi się obsuwają. Nowy nabytek i muszę sobie je dopiero dopasować. I tak je co chwilę poprawiam. Ważna rzecz. Stałym bywalcom już o tym mówiłem. Zakładam, że pamiętacie. Choć nie wiem, ja sam nie wiem do końca, jak to wykorzystać. Próbuję i kolejny raz widzę, że tak się dzieje, ale jak na tym urwać coś? W piątek, jutro, mamy 3. piątek miesiąca. Po raz kolejny. A 3. piątek miesiąca, przynajmniej dla par walutowych, jest bardzo, bardzo ważny. I to nie chodzi tylko które są te 3. piątki miesiąca, które są co kwartał, tylko w ogóle 3. piątek miesiąca. Warto go sobie zaznaczyć i poobserwować. Naprawdę. Więc jutro 3. piątek miesiąca i wtedy, w takim tygodniu, kiedy ten 3. piątek występuje, rynki często, no właśnie, to nie tak, że zawsze, ale często są bardzo, ale to bardzo kierunkowe. A potem się zobaczy. Więc to a propos Australijczyka. I teraz jeszcze, żeby było jasne, Australijczyk, jeżeli wszystkie modele mają się spełnić co do joty, a ich skuteczność jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka, to Australijczyk powinien nam tutaj się pojawić w tych okolicach. To jest, nie wiem, zaświeci mi się to? Dobra. 0,7095 powiedzmy, tu. I gdyby się okazało, że ten Australijczyk spadnie nam tutaj dzisiaj,
To byłaby rewelacja, bo mielibyśmy rozliczone z jednej strony Sky Blue, a z drugiej mielibyśmy reakcję na dzisiejszym Sky Blue. To uwielbiam takie poziomy, bo wtedy mamy pach i bardzo często jest odreagowanie. Z różną intensywnością, ale na pewno tutaj będę oczekiwał odreagowania. Szczególnie, że mam tu też taką malutką namiastkę sienny. Warto o takich siennach pamiętać. Tak tylko jeszcze informacyjnie, bo tu możecie widzieć, że ja mam przedłużoną poziom Deep Sky Blue. Mam go przedłużonego dlatego, że na Australijczyku zauważyłem taką prawidłowość, że jeśli jest ciągła kreska, szczególnie ta między taka jak są te długie, między 7 a gdzieś tam okolicą 15, to jeżeli one są bez kontaktu z ceną, to po prostu one są robione. I tutaj ta odległość jest taka, jest, nie jest, bo bywa tak, że ta odległość jest dużo większa. No i jak jest dużo większa, no to wtedy i pod ceną, to wtedy warto zrobić przyczajkę i tam pojechać. Czekajcie, co ja kliknąłem, bo mi tu się przewinęło. Ale ten poziom, tak jakby krzyczał, wróć do mnie. No, zobaczymy. Tu był poziom Sky Blue, ten się pięknie rozliczył, więc nie ma o czym gadać. Zakładam, że tym razem również i ten, czyli na Australijczyku konsola. Jedziemy do Edka. Waldek pytał, czy jedzie już na sell. Słuchaj, wszystko mówi, że na razie wyżej Edziu pojechać już nie powinien. To znaczy jesteśmy te czerwone, to redy, czyli tygodniowe wsparcie opory. I one ni mniej, ni więcej mówią, że to jest poziom, na którym cena powinna się zatrzymać. I teraz myślę, że jutro ona się jeszcze może tutaj pokręcić. I teraz dlaczego mówię, że może się pokręcić? A przynajmniej może się pokręcić do godzin wczesno do popołudniowych. Bo mamy siennę, która jest pod spodem i tu jest sienna, która rozpoczyna się w okolicach ceny. Co historycznie możemy o takiej sytuacji powiedzieć? No możemy powiedzieć tylko tyle, że po zakończeniu prawdopodobnie, czekajcie, bo tu jakaś średnia mi się tutaj, z czego ona wynika? Skąd ona się tu wzięła? Nie wiem, może ją ręcznie dołożyłem. Tak, dobra, już ją usuwam. Teraz będzie czytelniej. Że jeżeli mamy cenę i siennę jakby zespoloną z sobą, to one po zakończeniu bardzo często, czyli zobaczcie, ona się kończyła dzisiaj w okolicach godziny 16, czyli 16 u brokerów cypryjskich, czyli 15 w Polsce, więc w okolicach godziny 15, 14, żeby był zapas, moglibyśmy się spodziewać, że ta cena znowu będzie tutaj. No i tylko tyle. Więc czas pokaże. Do rozliczenia w kolejny czwartek, w sensie mnie rozliczenia z tego, co powiedziałem, ewentualnie przyszły wtorek. Więc tak, optymalnie by było, gdybyśmy spadli, zobaczcie, gdybyśmy spadli tutaj w te okolice. Dlaczego? No bo wczoraj przejechaliśmy nie tylko Sky Blue, tu gdzieś tą Sky Blue troszeczkę widzieli, ale również Sky Blue X i on nie został zretestowany. Więc prawdopodobieństwo takie, że my na przykład spadniemy tu, wybijemy jakieś stop lossy, coś tutaj w tym rejonie i jeszcze zrobimy nawrotkę ku górze. Więc Walduś, jeżeli liczysz na to, że oni szybko zjadą na dół, to może to niestety tutaj nie nastąpić, no jeszcze nie dzisiaj. Chciałbym, tu jest jakby też pierwszy próg takiej wysiadki, to jest 1,1550, tu jest zaległa khaki do rozliczenia pod tą konsolidacją. No, nie wiedzieliśmy wtedy, że tu będzie konsolidacja, jak się pojawiła khaki i rozjechana, no ale tak to się otworzyło. Bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. GBP, podobna akcja, przy czym tu jest tylko i wyłącznie Sky Blue do rozliczenia. Do redów im tam jeszcze daleko i tu jest ciekawie, bo na GBP USD już mamy siennę, zobaczcie, już ta sienna, ona nie styka się jakby bezpośrednio z ceną, jest nad. Czyli mamy tak zwany schemat flip i na GBP USD spodziewam się spadków bardziej niż na Euro USD i na tym Australijczyku. USD CAD. Tak, na USD CADzie chciałbym
tu jest chyba próg minimum, jeśli dobrze pamiętam, 39, 31, 39, 77 mam chyba poustawione te profity na USDCAD-zie, aczkolwiek już bym chciał jechać ku górze. Być może musiało być tak, że musieliśmy spaść do redów i tu już na redach spodziewam się reakcji. Redy, dla przypomnienia, tygodniowe wsparcia i opory, bardzo, ale to bardzo rzadko rozjeżdżane. Jeżeli na redach gdzieś tam się cena zatrzymuje, spodziewamy się konsolidacji. Bardzo często, chyba najczęściej jest tak, że po prostu zmieniamy kierunek na redach i tyle. W sytuacjach rzadkich, ale spotykanych, przebijamy redy i powinniśmy do nich wrócić tutaj. Ten wewnętrzny red się powinien tutaj ładnie porozliczać. Więc to a propos USDCAD-a. I teraz ważna rzecz. I tutaj Michała dzisiaj z nami nie ma, ale Michał mi napisał maila. Mówi, słuchaj, teraz nie chcę przekręcić, musielibyśmy historycznie sprawdzić, a tutaj nie mam tak długiej historii w tej chwili. Na USDCHF-ie ta jazda bez trzymanki, którą tutaj mieliśmy w dół, ona zjechała do zaległych poziomów SkyBlue. I na USDCHF-ie i na USDCAD-zie SkyBlue są prawie gralami. Oczywiście zdarza im się odjechać, co jest właśnie, że jest kwestia rozliczenia i to takiego starego poziomu na USDCHF-ie. Jednocześnie jesteśmy na redach, czyli tygodniowych wsparciach. Jeżeli model ma się spełnić, a zazwyczaj tu się spełnia, to na USDCHF-ie powinniśmy wrócić do, słuchajcie, 0,7992. Tu pewnie tego jest niewiele, no tam 13 pipsów. Minus jest taki, że jeżeli nie zrobimy tego w trakcie trwania normalnej sesji, to możemy ten poziom zaliczyć na bardzo szerokim spreadzie, który mamy na separatorze okresów i może być tak, że na przykład bierzemy selę, bierzemy tam pipsa, żeby doszli, no i na szerokim spreadzie nam tego nie rozliczą. Więc jeżeli nie ma pewności, że na USDCHF-ie właśnie weźmiemy sobie selika i przed końcem dnia, dnia handlowego nam tego nie rozliczają, a pozycja jest na plusie, to warto ją zabezpieczyć, a najlepiej po prostu zwinąć to, co nasze i zamknąć temat. Tu zostawiłem celowo ten poziom, bo zobaczcie, tutaj nie wiem, czy będę miał, już dobra, nie mam dłuższej historii, ale tu był poziom Khaki. Khaki, które gdzieś tam na przejechali jakichś newsach, coś tam, próba retestu i ten poziom nam został. No i tam został chyba potem jeszcze jeden poziom, który był wcześniej rozliczony, pewnie w tych okolicach. No i teraz te spadki, które tutaj mieliśmy, one się po prostu rozpoczęły, czekajcie, będzie to widać, czy nie będzie widać? No dobra, pewnie widać, tak Wam tylko pokażę, o, tu. Rozliczenie Khaki, zamknięcie tematu i kontynuacja ruchu właśnie do rozliczenia historycznego. Gdzie my się tu mamy cofnąć? Nie wiem, no chciałbym, żeby USDCHF cofnął się przynajmniej do tego miejsca. Tak? To jest 0,8065. Dlaczego? Bo wtedy model, czyli cena, która nam retestuje EX-y, jakby zamyka temat. Idealnie by było, gdybyśmy zrobili tutaj samo SkyBlue. Tak, tu mamy, zobaczcie, 0,8090, nie wiem, czy zakrywam, nie, widać, dobrze. No więc 0,8090 to jest taki idealo, jakby tam ta cena się tutaj pojawiła. A później możemy tu pchać w dół. Na tą chwilę USDCHF, co jeszcze wskazuje na to, że możemy jechać ku górze? Chociażby to, że tu mamy Siennę. Jak jest Sienna na dole, czyli mamy flipa, przeskok poziomu Sienna z jednej strony ceny na drugą, bardzo dużo. Tu jest po prostu dla mnie nic innego jak sygnał buy i to sygnał buy podwójny. Znaczy on się pojawił co prawda tutaj w szczycie, ale to jest sygnał buy podwójny. Dlaczego? Bo mamy jumpa, czyli przeskok w dół, sygnał prowzrostowy, a jednocześnie jest przeskok na drugą stronę ceny. Jeżeli jest takie zjawisko, to mamy takiego podwójnego skoczka, no i wtedy szukamy okazji do jazdy w górę. Więc USDCHF jak najbardziej prowzrostowy. Teraz tak, na USDJPY i to jest no, taki mały zaskoczek dla mnie.
Dlaczego? Pojawiła się tutaj taka strefa, ta niebieska. Już starzy bywalcy na tym kanale pamiętają, że jak się coś takiego pojawia, ale chcielibyśmy, żeby to się pojawiło, tak wiecie, przez parę godzin, a to się pojawiło tylko i wyłącznie gdzieś tam na samym początku sesji azjatyckiej. Ale jak coś takiego się pojawia, takie długie, to szukamy bajów. I teraz szukamy bajów, a jednocześnie zaznaczamy, dokąd to sięga. Dlaczego? Bo jak będą kolejne interwencje, czy to Banku Japonii, czy to wespół w zespół z Amerykanami, to prawdopodobnie porozliczamy te poziomy, które nam te kropeczki tutaj powyznaczały, więc jest dość daleko. Jest zamieszanie i to jest ciekawe, bo pojawiło się zamieszanie na khaki, które tego typu akcje robi bardzo, ale to bardzo rzadko. No ale tu są. To dlatego to mi trochę nie pasuje. Nie wiem. Ważna rzecz. Ja chciałbym na USD/PY, i to już powtarzam od jakiegoś czasu, tutaj dokulać w okolice 160 na tą taką konsolidacją długą i stąd szukałbym celi. Ponieważ są to tutaj poziomy miesięczne, tygodniowe i zaległy poziom ten Sky Blue, czyli dzienny wsparcie oporów. Gdyby się okazało, że ta jazda bez trzymanki, może jutro, będzie szło do góry i jednocześnie wejdzie nam tutaj w strefę Deep Sky Blue, to byłoby idealnie. Dlaczego? Bo dojście ceny do Deep Sky Blue historycznie pokazywało grala, czyli reakcje i to bardzo intensywne. Zresztą tu nie mamy już historycznych poziomów, to Wam nie pokażę. Te spadki, które tam mieliśmy historycznie, interwencja, która była na jenie, właśnie rozpoczęła się wtedy, kiedy cena doszła nam do takiej strefki. Myślę, że im tym razem się to stać może. W okolicach 160 warto zachować na pewno wysoki poziom czujności. I czekajcie, bo tu jeszcze miałem coś zobaczyć. Czy to było tutaj? No khaki na jenie jest wsparciem, nie? No to widać, że przebicie i powroty. Generalnie khaki jest wsparciem, jeżeli jest przebite, to jest powrót. Tutaj też jest właśnie taki, to było takie, nie wiem, ciaćkanie, jeżeli tak to mogę nazwać. I ten poziom też jest jak najbardziej. To on być może jest tak, że dojdziemy sobie, odreagujemy, żeby rozliczyć Sky Blue i będę szukał wzrostów. Kiedyś, teraz tej reguły jakby nie ma, nie upierałbym się, że ona będzie. USD/PY chodził odwrotnie do złota. Teraz bywa tak, że potrafi chodzić w tym samym kierunku. Ale jeżeli miałoby być tak, jak bywało kiedyś, no to tu do góry, przepraszam, złotko na dół, zaraz do tego złotka jeszcze dojdę. I teraz uwaga, cena na złocie w dół, jednocześnie na delcie wolumenowej podkupiona. Taki mam plan. Czyli zjazd w dół, a jednocześnie gruby kupuje i będę chciał się też do niego podłączyć. Zobaczymy. Eurocad. Eurocad, dzisiaj miałem mówić o Eurocadzie. Widzicie, zapomniałem o tym zupełnie, ale to ile mamy czasu? No mamy trochę w sumie, dużo mamy. My jesteśmy dopiero w połowie spotkania, no może ciut po. To zrobimy sobie tego Eurocada, przejrzymy te kolory, które tutaj są. To i od razu informacja, jeżeli ktoś chciałby przetestować Eurocada w tej postaci, którą tu jest, bo w pakiecie podstawowym prawdopodobnie tych kolorów wszystkich nie ma. Przepraszam. To dajcie znać na support@deepmarketlevel.com albo bezpośrednio do mnie na mariusz@drozdowski.pl i możemy się umówić, że do połowy września po prostu udostępnię te poziomy i sobie zobaczycie, na ile to, co mówię, jest powtarzalne też u Was. Zaraz to prześledzimy. Słuchajcie, co tu dużo mówić. Na Eurocadzie, ponieważ Sienna przeszła nam na drugą stronę, warto byłoby chwilowo przynajmniej poszukać celi. I teraz Sienna, to o Siennie nie będę mówił, no bo Sienna wszędzie działa podobnie,
czyli jeżeli mamy siennę ciągłą pod, szukamy bajów, jeżeli mamy siennę ciągłą nad, szukamy seli. Jeżeli mamy, no właśnie, jeżeli mamy siennę początek w okolicach ceny, to zakładamy, że na końcu, czy po końcu, bo to nie musi być tutaj, ale często tak jest, że jest dokładnie na końcu, rozliczamy ten poziom i możemy sobie jechać, w którą stronę tam chcemy. Czyli, że będzie po prostu wokół takiej strefy będzie konsolidacja. I teraz tak, wyrzucę tą siennę. Khaki i Deep Sky Blue 2. Taki ten komplecik, czyli wsparcie i opór na Eurocadzie. Tak? Wsparcie, jak się cena pojawia, szukamy bajów, jak się cena pojawia, szukamy seli. Jeżeli w trakcie trwania tej przerywanej, no teraz mamy przerywaną, ale ciągłej linii punktowej nam cena przejedzie w górę, szukamy okazji do rozliczenia tego poziomu tutaj i dziobiemy, jak ta kurka od okury. I spójrzcie, wczoraj jazda do góry, no pojechali i co teraz, nie? No właśnie to. Rozliczenie, jednocześnie wyjście dołem z Deep Sky Blue i powrót po zakończeniu do tego poziomu. Ja bym tu już tego powrotu nie rozgrywał, bo oni byli jednak blisko końca, więc na to bym nie liczył, ale tutaj nie jest źle. Tak? I tego typu zachowanie, może poczekajcie, może znajdziemy coś, co tutaj zawisło, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że patrzcie, o, nie zawsze działa. Tu na chwilę zawisło. O, tu zawisło. Tak? Ten poziom zawisł. Przebicie miał być oporem. I przebicie. No i trzeba było poczekać, żeby się to rozliczyło. Tak? Pozostałe, poczekajcie, szukajmy dalej. Tu jest też podobny poziom, czyli jest wsparcie, jest opór. I tu też był poziom, na który musieliśmy poczekać na rozliczenie. I myślę, że nawet jakbym kliknął coś na górze, to oni tego poziomu nie rozliczyli. Widzicie? Jego ani tu nie było. No, na separatorze okresów, na szerokim spreadzie trudno jednoznacznie powiedzieć byli, nie byli. Tutaj też nie. I co w takich przypadkach się dzieje? To zresztą jest mechanizm, który jest nie tylko na tym kolorze i warto o nim pamiętać. Bo to nie jest przypadek. Jeżeli jest jakiś poziom i cena sobie gdzieś tam poszła i wróciliśmy, ale nie wróciliśmy do niego, tak? Czyli nie rozliczyliśmy tego poziomu i cena ucieka, to bardzo często ta cena, czekajcie, da się jeszcze, o jest jeszcze inny kolor, bardzo często ta cena pójdzie od punktu, w którym to zdarzenie nastąpiło, high bądź low, w zależności od tego, z której strony do tego punktu chcemy dojechać, tak? I ten poziom tutaj, on powinien być, bardzo często jest wybijany. Być może tam gdzieś historycznie jest jeszcze jakiś poziom, który trzeba było wybić, ale już tutaj w tych rejonach moglibyśmy szukać okazji do jazdy do tego poziomu. Możemy do takiego poziomu dojeżdżać kilka razy, zresztą zaraz zobaczymy, co tu się wydarzyło. Jak już go rozliczyliśmy ostatecznie, no właśnie, jak już go rozliczyliśmy, to pojechaliśmy. Pytanie, czy wróciliśmy do niego, nie musimy, ale czy wróciliśmy do niego, żeby go rozliczyć? Nie, już do niego, przynajmniej na razie nie wróciliśmy, ale to jest tak, że jeżeli są poziomy i macie je zaznaczone, że tam cena, no takie czy inne, tam cena powinna wrócić, to pamiętajcie, że jeżeli to się przedłuża i w końcu taki poziom zaliczą, to bardzo często zobaczycie taką eskę. Czyli powiedzmy jest taka krecha i robimy następującą rzecz, że tam mogą być jakieś tam, wiecie, esy, floresy, jest cyk, cyk i w dół, tam akurat za moim zdjęciem, no ale dobra. Chodzi o to, że na ważnych poziomach, i to nie są poziomy przypadkowe, bo bo jak widać na załączonym obrazku, poziom, który został, nie? No bo jest ciągły. Rynek go przebił, zretestował, widział go,
a potem podczas jakichś newsów mieliśmy tego typu akcje. Tu jest, widzicie, też te nocne poziomy, szczególnie te, które są z piątku na poniedziałek, to z nimi trzeba ostrożnie, ale mimo wszystko warto o nich pamiętać. No i tutaj też odbicie, reakcja, powrót do tego poziomu. Czasami trzeba chwilę poczekać. No, ci, którzy używają DML-a już od dawna, wiedzą, że warto na taki poziom poczekać. Nie dokładać na pałę, bo jeżeli średnie mówią Wam sell, to nie ma sensu brać buya do takiego poziomu. Chociaż zobaczcie, że tutaj znowu było przebicie i na zakończeniu, kiedy ten ciągły poziom się kończy, była próba powrotu. No ktoś powiedział, sorry, ale jeszcze nie teraz. Tak, no dojechaliśmy tam za czas jakiś. Czyli to są te poziomy, o tu jest, zobaczcie, tu jest poziom, jestem ciekaw, czy my do niego dojechaliśmy. Bo znowu, to jest poziom, może to jest ten przypadek, że nie dojechaliśmy jeszcze. Zaraz sprawdzimy. Wybicie, powrót po zakończeniu, ale właśnie zostało, nie? No i może to jest ten przypadek, kiedy nam się poziom nie rozliczył i powiemy, że dobra, działa, ale nie zawsze. No trochę długo. Mamy tutaj datę, z kiedy on jest. Jest, tak, z 10 lipca, a rozliczony został 3 sierpnia, więc trochę to trwało. Ten poziom. Ok. No. Trochę wyszło tak, jak mówiłem a propos ważnych poziomów, które gdzieś tam są rozliczane. Tu widać, że ten poziom był zauważany. To było jeszcze jakieś tam wybicie. No i od tego miejsca, który czekał 3 tygodnie na swoje rozliczenie, nawet więcej niż 3, rozpoczął się konkretny ruch. No tak to mniej więcej na DML-u wygląda. Na Eurocadzie, jak widać na załączonym obrazku, tym bardziej. Ale dobra. Mamy Siennę, mamy Khaki i mamy Deep Sky Blue 2. I może ja szybciutko przejadę te pozostałe poziomy. Co ja tutaj miałem? Lavn Green. Niestety nie robiłem sobie jeszcze tych adnotacji. I jak ktoś tego Eurocada będzie chciał sobie tam potestować, obejrzyjcie ten filmik. Na oko patrząc, ponieważ zazwyczaj są na górze, traktuję, że ten poziom jest niczym innym jak po prostu oporem i mają na nim zareagować, a przebijać, jeżeli go przebiją, chociażby tak jak tu, to mamy do takiego poziomu wrócić. Nie? Tu było przebicie już na końcu, ale zobaczcie, ten poziom został przebity, zretestowany, no i dzisiaj wzięli i rozliczyli. Tu jest ciekawa, a właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo kilka takich poziomów było i nie potrafię powiedzieć, co to jest za anomalia, ale jest. I teraz, tu mieliśmy takie pojedyncze punkciki pod spodem, zobaczcie, pyk, rozliczone, a tu była taka cała strefka. Ona była, co prawda, w poniedziałek, tak? 14 to był piątek, 17 poniedziałek. I ten poziom, no właśnie, taka szpilunia, która, no ja bym potraktował, że tego jeszcze nie rozliczyliśmy. Tu są też takie malutkie cusie, które wskazywałyby, że Eurocad, ale tu właśnie pojedyncze, czy ten poziom to już jest ten poziom? O, tego nie zauważyłem wtedy. Ten malutki punkcik i taki przypadek. Ok, nie chcę się jarać, bo to nie o to chodzi, ale ciekawe spostrzeżenie, które jakby zrobiłem podczas spotkania z Wami. Czyli jeszcze raz, to jest opór, tak? Jak będziecie przeglądali. Cyk, zrobione, no nie ma co za dużo dyskutować, wszyscy widzą. Czekajcie, czy tu mi się nie przesuwa, czy Wy coś piszecie? Nie, nie piszecie, ok, bo mi tutaj świeci, czy jest Edziu, a od Waldka. A ostatnio było tak, że ja sobie tutaj gadam, a mi się czat nie przesuwał. Czyli mamy, to jest, co to jest? Lavn Green, o, ok, dobra, bo mi się ta nazwa tutaj nie wyświetla. Bierzemy następnego gościa. No to będzie raczej wsparcie, nie? Patrząc na to, po pierwsze, jak jest daleko, i to jest Light Coral.
Jeśli pamiętacie, Light Coral był też bardzo ciekawym poziomem na USDJPY. I teraz pytanie, czy tutaj w ogóle jest... trochę tego jest. No bo to jest tak daleko od ceny, że jak my go tu mamy interpretować? No raczej będziemy go interpretowali jako wsparcie, czyli teoretycznie, jeśli się tutaj cena do niego jakby przyjedzie, to chcielibyśmy wrócić. Jak go rozjadą, to też powinniśmy do niego wracać, ale zobaczcie, tu jest kicha. Z jakiegoś powodu go wrzuciłem, ale zaraz zobaczymy tamtą kreskę, którą zaznaczyłem, bo to była chyba jedyna kreska, tu też było, ale to zrobili. Tak, bo tu zrobili. Zobaczmy. Tak, no był taniec na tej kresce, chcąc nie chcąc, ale po zakończeniu niestety ten poziom zrobiony nie został na Eurocandzie i został bardzo, bardzo wysoko. Co mam powiedzieć? No, chciałoby się, żeby to był Graal, ale to jak widać w tym przypadku może nie jest. Light Green, tu jest kolejny poziom i on też wygląda na opór. Było przebicie, retest, no i właśnie zawsze mam problem, czy jeżeli już go tak zretestowali, bo widać, że rynek go widział, nie? To czy jeszcze po zakończeniu mają wrócić, czy nie? No zakładam, że tak, ale to jest nasz poziom, który jest zarąbiście reakcyjny. Tu mamy, jeżeli on byłby oporem, no to tu jest poziom, który już wcześniej sygnalizował, że pojawiło się coś na dole i mamy odwrótkę. To jest tak, jak ja to interpretuję. Tak bym to interpretował, że na delcie wolumenowej rynek idzie jeszcze w jednym kierunku, a tego typu poziomy już sugerują, że gruby idzie w kierunku przeciwnym. Tu oczywiście nie będziemy raczej mieli naszego flipa, bo widzicie, że w większości przypadków te początki, one są wszystkie ponad ceną, więc to jest tylko i wyłącznie jako opór. Idziemy do następnego. Cyk, cyk. Co to jest? Indian Red. Też takie poziomy, których mogliście wcześniej nawet nie słyszeć. Podobny jest, tak, że tak powiem, oczami doświadczenia patrząc, on jest podobny do Dodgera Blue. Dodger Blue, nie wiem, czy tutaj też jest Dodger Blue. No dobra, to do Dodgera Blue pewnie dojedziemy. Więc ten Indian Red jest tu w tym przypadku, ponieważ w większości przypadków mamy tam kropeczki na górze, on będzie oporem. I wtedy, kiedy jest ciągły, a jak widać ciągły nie jest zbyt często, ale wtedy, kiedy jest ciągły, powinien być nieprzebijalny. Tu nam go przebili, no i ok, cyk. I po zakończeniu pięknie rozliczyli. Czy gdzieś mamy jakieś takie przebicie, które jest nierozliczone? Warto ich szukać, to będzie pewnie przy wzrostach. Tutaj było coś, pięknie i powrót. Upierałbym się z tym rozliczeniem, no właśnie. Na szerokim spreadzie, ale o, tu jest coś. Ale to jest chyba też 24, 27, tak. To jest kreska niedzielno, czy tam piątkowo-poniedziałkowa. Rozliczyli, no ale trzeba było poczekać. A tutaj widzicie, jeżeli są wyjazdy, to są powroty. Szukam jakiejś wtopy na tym. No i na razie tak specjalnie nie widać. Może się znajdzie. Tu jest taka namiastka wtopy, bo no, wiecie, była reakcja, przebicie i tam pewnie z 5 minut. Ile tu mamy barów? Barów 7, jesteśmy na M5. No to takie pół godziny. To tu bym jednak oczekiwał, że wrócą. No wrócili 2 dni później, ale jak widać są takie sytuacje. Tu mamy też. Pyk. I powiem Wam tak, jak widzielibyście coś takiego, czyli że cena była na tym szerokim spreadzie, i to dość głęboko, i na tym zjeździe, bo tu jest jeszcze też ważne, że tu byli poniżej nawet, nie? Cyk do góry i potem jeszcze był retest i nie zamknęli Wam takiej pozycji, widzicie ją rano, że ona jest niezamknięta, to albo hedge, albo ją po prostu zamknąć i o niej zapomnieć.
Wrócili, no tam historycznie możemy sobie popatrzeć, wrócili. Jakby wam to powiedzieć? Powiedzmy, że brokerzy mają jeszcze lepsze narzędzia niż my, w sensie w DML-u i jak wam nie zamkną takiego sela tutaj, to sam tego też wielokrotnie doświadczyłem, że czegoś mi nie zamknęli. Mówię, nie, no jest poziom, powinni zrobić, pewnie wrócą. Wielokrotnie wracali. Ale jak grubo dostałem po kubku, to właśnie dlatego, że przy takich poziomach się upierałem. Czyli jeżeli wyjechali, wrócili i zostało im, zobaczcie, tu im zostało do tego poziomu raptem 7 pipsów, a odjazd był na pipsów 50 czy nawet 60, to z takich setupów warto wyjść i o nich zapomnieć. Bo bez problemu da się to, czy to zgridować, czy spiramidować po to, żeby to pozamykać. Dobra. Jedziemy kolejny kolorek. Co to jest za kolorek? Lavender. Który też będzie oporem. No przede wszystkim są opory. To na Eurocadzie to od razu wam powiem, że to są przede wszystkim opory, tylko że to w ogóle nie przeszkadza, nie? Jak jest wybicie, ma być powrót i koniec. Byle powtarzalnie. Nie wiem, jak tutaj traktować te małe punkciki, bo to na różnych parach różne kolory różnie jakby dają się interpretować. Kolejny przykład. Pyk, powrót, no i ta końcóweczka powinna, ale zdarzało się, że po prostu jak byli tam na 15-20 minut przed końcem, warto te poziomy odpuścić. Na wychyleniu zarobić, na powrocie zamknąć i zapomnieć. Dobra, to mamy Lavendera. Czas mnie goni, więc teraz to już tak zrobię szybko. Spring Green. Spring Greena możecie kojarzyć z innych instrumentów. Spring Green i Dodger Blue, one były takim komplecikiem. I teraz to jest ewidentnie opór, jak widać wtedy, kiedy jest, tylko że jest daleko. Więc żeby zobaczyć, czy on działa, czy nie działa, trzeba pójść trzeba pójść wtedy, kiedy rynek gwałtownie rośnie i czy one wytrzymują próbę. No bo wiadomo, że jeżeli są oporem i rynek spada, to jest proste. To po prostu wystarczy mała cofka i szukamy tam okazji do zajęcia pozycji prospadkowej, ale jeżeli rynek idzie do góry, to pytanie, czy taki poziom się wybroni. No dobra, ten idzie cały czas tam na górze, więc go już zostawiam. Biorę kolejny Forest Green. Walduś już się żegna. Cześć Waldku, dziękuję za dzisiaj. Forest Green i jego poziomy też jest oporem. Cyk, powrót. Ciekawe, że po dojściu faktycznie można by na niego szukać reakcji. No przebijają go też, ale tu są bardzo ładne powroty. Tylko teraz tak, zobaczmy. O, tu jest taki poziom. Tutaj też poniedziałek. Tutaj też, to też jest poniedziałek, nie? Jest piątek, poniedziałek. Poziom został. Miał być oporem. Cena sobie pojechała. Ameryka przyszła we wtorek, rozliczyła i pojechała dalej. No, to tak jedziemy dalej. Biorę tego Dodgera Blue, o którym mówiłem już. Dodger Blue jest wsparciem. No właśnie, mówiłem o tym, że wsparć tu jest mało, więc Dodger Blue będzie wsparciem. Tak na oko patrząc. Wsparcie, 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 wsparcie. Ciągłe, przebite, retest. Czyli jeżeli jest trend pro wzrostowy, no to tutaj nie ma się specjalnie tam czym przejmować, ale jak jest trend spadkowy, to nas interesuje, czy wtedy taki poziom się rozlicza. Tu jest poziom nierozliczony. Tak? Przebicie został. Ten jest rozliczony. No dobra, ale zobaczmy tego, bo tu mamy spory odjazd. OK. Tu jest ten poziom, który zaznaczyłem, który zostawili. To możemy tylko zobaczyć jeszcze. Aha, to wczoraj go zrobiliśmy. No dobrze, OK. No to tak
tak to wygląda. Następny, kurczę, zdążę, nie zdążę, 55, może zdążę. To jest kolor Dim Grey. Tu chyba mu trochę zabrakło. No, zaznaczysz się? Dobra. Tak, ewidentnie do Dim Greya zabrakło, ale powiem tak, zabrakło na tyle dużo, że nie uważam, żebyśmy mieli wybić górę tym razem. Że to tam, jak są 2-3 pipsy, to wtedy to, co mówiłem na początku, oni lubią sobie tam pojechać i wybić ostatnie szczyty. A tak, to jeszcze myślę, że tu jest opcja, że na tym Eurocadzie tutaj do niego sięgniemy. Jest zrobiony. Tutaj też. Te poziomy się czasami bardzo ładnie pokrywają. Znaczy, że mamy 2 albo 3, może nie na tym samym poziomie, ale bardzo, bardzo blisko siebie. I się wtedy też bardzo ładnie rozliczają. No dobra, jedziemy jeszcze. Khaki, Deep Sky Blue mamy zrobione. To dojadę do końca. Zostało ich tam kilka, to tak, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Tu jest Dark Khaki. I Dark Khaki wygląda też na opór. No bo jakby te ceny się tutaj pojawiają. O właśnie, tu jest ciekawostka. Poczekajcie. Chmura Dark Khaki pięknie rozliczona w całości. I to jest opór. Dobra, to idziemy tam, gdzie są wzrosty, czy poziomy, które były rozjechane, czy były porozliczane. Tu jest rozliczone. Tutaj też. No dobra. Może by się udało, gdybam troszeczkę, ale może by się udało z tego Dark Khaki też poszukać setupów jumpowych. Czyli na przykład tutaj, w tym miejscu, tu, gdzie mam krzyżyk, zobaczcie, tak mniej więcej, tu jest jump. Jump w górę, czyli szukaj seli. No i co robi rynek? Ucieka do góry. Tylko miejsce, w którym był sygnał szukaj seli, jest właśnie tu. No i tyle. Tu pewnie byłoby trudno trafić w początek, byłby gdzieś w tej okolicy, tu byłoby szukaj bajów. Pyk i retest tego poziomu. Dark Khaki. Nie wszędzie pewnie występuje, ale tu akurat na Eurocadzie jest. Co my tu mamy? Mamy jeszcze Browna. Brown jest wsparciem. Nie, przepraszam, oporem, no bo jest na górze, mamy krechy. Więc jeżeli go przebijamy, tak jak tutaj, będziemy szukali okazji do retestu, no albo po prostu będziemy na nim gdzieś tam reagowali. To tylko tak jeszcze, żeby szybko zajrzeć. Co to jest jeszcze? Burleywood też jest oporem. Pięknie, chociaż dość daleko, więc jakby tych reakcji na tym Burleywood może być niedużo. W ogóle to tutaj jest około 20 tych poziomów na Eurocadzie. W sumie na Eurocadzie jest ich dużo więcej, ale ja po prostu je poprzeglądałem. Mówię, dobra, to zrobimy taki zestaw przebrany. No to ich za dużo nie ma. Dobra. Blue. Blue jest oporem. Jak widać na załączonym obrazku. Pięknie. No i tyle. I jeszcze ostatni, słuchajcie, ostatnia beż. Tak, to panie lubią beżowy. Taki kolor, to jest taki kobiecy kolor, beżowy. To już się nauczyłem, taki kawa z mlekiem, beżowy. To już wiem, że to jest beżowy. Dużo mleka w sensie. Ale no i beż właśnie jest oporem, no bo w większości przypadków ma te swoje kropeczki powyżej. Tak patrzę jeszcze, bo gdzieś mi tam mignęło coś na dole, o tu też. I czy one mogą być, te kropki na dole, czy one są jakimiś takimi... No nie, za długo byśmy musieli czekać na tamtą kreskę chyba.
No to nie. To patrzymy tylko na to jako na opory. Dobrze. Maciuś. O, cześć Maciuś. Siemaneczko. Spóźniony, ale witam serdecznie. Proponuję obejrzeć nasze spotkanie od początku i jeżeli, to teraz kieruję tę informację zarówno do Maćka, jak i do innych osób, które będą oglądały nas później. Jeżeli chcielibyście Eurocada przetestować, to piszcie na support@deepmarketlevel.com albo mariusz@drozdowski.pl i do połowy września udostępnimy Wam go za free. Być może zostaniecie naszymi klientami, ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby przetestować to narzędzie i stwierdzić, czy buduje ono Wam przewagę. Więc ten filmik warto sobie też zapisać. O, dobrze, tak Maciek, polecam. Warto sobie zapisać, no bo tu macie te 20, prawie 20 chyba kolorów, które na Eurocadzie radzą sobie całkiem nieźle. Myślę, że można by z tego wybrać 6-7, żeby już nie świrować ze wszystkimi, ale na pewno Sienna, na pewno Khaki Deep Sky Blue 2. No i pytanie, jak widzieliście, tam pewnie coś tam z tych zielonych było, więc było dobrze. Słuchajcie, za dzisiaj pięknie dziękuję. Zapraszam za tydzień na godzinę 19 oczywiście na kanale Rynki na Poziomie, a we wtorek, jak co wtorek, o 19 na kanał Magic on Charts. Dużo przyjemności, dziękuję za Wasz czas dzisiaj i do następnego razu. Hej. I o tej Okurze pamiętajcie, że na Okurze już zbieramy warsztaty na 29 sierpnia. Jak ktoś ma punkty na koncie, to spokojnie tymi ziarenkami tam można za to też zapłacić. Cześć.